Cześć, z tej strony Libra z portalu GameOnly.pl, na łamach którego już od ponad roku dzielę się z Wami moimi wrażeniami z gier i rzeczy z nimi związanych. Tak się składa, że również blisko rok temu pojawiła się na GameOnly moja pierwsza recenzja tytułu z gatunku Survivali. W związku z tym uznałem, że dobrze byłoby ten okres podsumować. Zapraszam Was zatem na librzańską topkę gier survivalowych, o jakich miałem przyjemność napisać kilka słów na łamach naszego serwisu. Od razu zachęcam Was też do dyskusji na ich temat i podzielenia się swoją opinią w komentarzach. Klasycznie zaczniemy od dzieła, które przez miniony rok najmniej mnie zachwyciło. Towers of Agashba to produkcja, która zdecydowanie wyróżnia się na tle innych gier survivalowych. W tym przypadku nie tyle czynimy ziemię sobie poddaną, ile wcielamy się w lekarza, przed którym stawiane jest zadanie przywrócenia do życia niegdyś wypełnionej fauną i florą krainy. Biegamy zatem po całkiem dużej, ale jednocześnie szalenie monotonnej i nudnej skalnej krainie i sadzimy ziarna gigantycznych drzew, wokół których wraz z czasem i naszą pracą pojawia się coraz więcej roślin oraz zwierząt. Gra proponuje też raczej rzadko spotykane podejście do budowania, bo zamiast niewielkich puzli stawiamy tutaj od razu całe dzielnice rzemieślnicze. Przy okazji premiery wczesnego dostępu Towers of Agashba było grą kiepską technicznie, a miesiące jakie upłynęły od tego czasu niewiele w tej kwestii zmieniły. Osobiście nie znalazłem w tym tytule nic, przez co miałbym kiedykolwiek pomyśleć o powrocie do niego. Jedyna interesująca mechanika, czyli sadzenie drzew tworzących biomy, oferuje jedynie pstrokaty krajobraz, wyglądający jak niezbyt udane dzieło jakiejś AI. Mirtwood było prawdopodobnie moim największym growym rozczarowaniem w 2024 roku. Produkcja ta miała fantastyczne wręcz zwiastuny, zapowiadające coś, co zdawało się być dwuwymiarowym Fable, które spełnia wszystkie obietnice składane kiedyś przez Petera Molyneux. Mirtwood miało zaoferować nam możliwość wcielania się w kogo tylko zechcemy, a zabawa miała być okraszona całą masą interakcji społecznych, dzięki którym z każdą postacią zamieszkującą ten świat mogliśmy wejść w jakąś interakcję. Ostatecznie wyszło na to, że możemy albo zajmować się farmą, albo pobiegać trochę po świecie, aby powalczyć z bandytami czy innymi wilkołakami. Do tego wiele rzeczy widocznych na zwiastunach nie zagościło w wersji gry dostępnej w dniu premiery. Zamiast tego dostaliśmy gigantyczną liczbę bugów. Po blisko 9 miesiącach od premiery deweloperzy w końcu dodali do gry możliwość zawierania małżeństw oraz zapowiedzieli dodanie trybu kooperacji. Nie wiem do końca, dlaczego ktoś chciałby grać w Mirtwood w koopie, bo nawet dla jednego gracza zawartości tutaj niewiele. Liczyłem na to, że chociaż na premierę dostaliśmy właściwie wczesny dostęp, to jednak z czasem uda się twórcom dowieść jakieś usprawnienia. Z jakiejkolwiek nadziei się wyleczyłem, bo to dalej zabogowane piekiełko, którego kiepski stan techniczny ciężko wytłumaczyć, biorąc pod uwagę, jak mało kontentu oferuje. No i przyszła pora na Dune. Co chwilę czytam artykuły, jakim cieszy się zainteresowaniem graczy i jak wielki sukces odniosła. Rzeczywiście, liczba aktywnych użytkowników na Steam dalej dzień w dzień przebija 100 000, więc jakąś uwagę fanów udaje się twórcom ze studia Funcom utrzymać. Chociaż uważam Dune za lepszą zarówno od Mirtwood, jak i Towers of Agashba, to jednak nie tak dobrą, aby móc ją komukolwiek z czystym sumieniem polecić. Mamy tutaj asetowe i lokacyjne kopiuj w klej, surowce regenerujące się co minutę, jedno wielkie bieganie w kółko i powtarzanie tych samych czynności. Wpływ graczy na politykę i prawa na serwerze to fajna mechanika, ale moim zdaniem to zbyt mało, aby chciało mi się taplać we właściwie grindowej formule rozgrywki. Mam wrażenie, że trzeba być wielkim fanem uniwersum Duny, żeby czerpać z tej gry frajdę. Jeżeli gracie, to dajcie znać w komentarzach, co Was do tej produkcji przyciąga. Aloft to niezwykle przystępny, podniebny survival, gdzie nie tylko możemy polatać pomiędzy wyspami dryfującymi w powietrzu, ale też każdą z nich przekształcić w nasz osobisty sterowiec bazę. Rozgrywka skupiona jest głównie wokół prostych fetch questów, odkrywania kolejnych wysp, oczyszczania ich z gzibowej zarazy i rozbudowywania naszej centrali. To prosta, odprężająca gra, która zyskuje dużo na zabawie w koopie. Optymalizacja niestety wciąż pozostawia wiele do życzenia, ale to nadal wczesny dostęp, więc mogę jej to wybaczyć. Jednak odrzuca mi od niej kiepska mechanika latania, w której fizyka nie odgrywa żadnej roli oraz dosyć nudna eksploracja. Mam wrażenie, że po zwiedzeniu kilkunastu powietrznych wysp tak naprawdę widziałem już wszystkie. Brakuje mi tu uczucia przygody, która czeka na gracza. Lens Island to najświeższa produkcja z tego zestawienia, która zadebiutowała 19 czerwca 2025 roku. Tytuł ten wiele rzeczy robi zaskakująco dobrze. Przykładowo daje nam kolejne cele, nie zostawiając gracza samemu sobie, ale też nie prowadząc go za rączkę. W świecie napotykamy NPC-ów, którzy nie mają wprawdzie gigantycznego wpływu na rozgrywkę, ale miło czuć, że nasze działania mają wpływ na ich życie. Do tego dostajemy też proceduralnie generowany i naprawdę dopracowany wizualnie świat z porozrzucanymi po nim tajemniczymi obeliskami, których tajemnice musimy odkryć.
Lens Island oferuje też wyjątkowo dynamiczny system walki i kilometry podziemi, w których możemy poczuć się niczym w Diablo. Szkoda jednak, że oferowane przez grę mechanizmy szybko okazują się być bardzo płytkie i powtarzalne, podziemia są gigantyczne i właściwie przez cały czas wyglądają tak samo, a system budowania farby to pozbawione jakiejkolwiek finezji stawianie wielkich klocków. To niezła zabawa na kilka godzin, ale zawartość niestety szybko się wyczerpuje. Wracamy zatem do wczesnego dostępu, a w nim Aska, gra, która zaoferowała mi coś rzadko spotykanego w gatunku survivali. Mamy tutaj zarówno standardowe zbieranie surowców, walkę z najróżniejszymi paskudami czy crafting, ale też rozwój własnej wikińskiej osady. Podczas zabawy bardzo odczuwalne staje się to, jak wiele czasu i wysiłku wymaga od nas stawianie kolejnych budowli, więc rekrutowanie kolejnych osadników, dbanie o ich potrzeby i przydzielanie zadań stanowią główny filar rozgrywki. Największym minusem jest to, że z budowaniem sobie tutaj nie poszalejemy. Wszystkie struktury wybieramy z gotowej listy, a naszym zadaniem jest zebranie wymaganych do ich postawienia materiałów. W zależności od naszych zdolności zarządczych, gra może stać się w pewnym momencie tak łatwa, że znuży Was brak wyzwania. Jednak zanim to nastąpi, spędzicie przy niej tyle godzin, że inwestycja w nią i tak będzie udana. To bardzo przyjemna produkcja, ale liczcie się z tym, że potrafi początkowo zjeść mnóstwo czasu, którego poświęcenie nie przyniesie wyraźnych efektów. Pora na V-Rising, które było pierwszym survivalem, jaki recenzowałem na łamach Game Only. Ta wampirza produkcja oferuje wszystko, co znamy z innych gier tego gatunku, łącząc to z wyjątkowo satysfakcjonującą walką, w mojej ocenie znacznie lepszą niż tą oferowaną przez Diablo 4. V-Rising ciągle stawia przed nami kolejne cele do osiągnięcia, przez cały czas na horyzoncie widnieje kolejna technologia do odkrycia, czy boss do pokonania. Produkcję wyróżnia też niezwykle klimatyczna, nieco baśniowa oprawa wizualna. Szkoda jednak, że świat, choć piękny, jest też bardzo korytarzowy, a wiele lokacji zdaje się być wręcz bliźniaczo do siebie podobnych. Przeszkadzać może też system budowania, który pozwala łatwo i szybko stworzyć funkcjonalną bazę, ale zmusza nas do składania jej z tak wielkich klocków, że ostatecznie trudno zaprojektować coś unikatowego. Niemniej jednak ten survival oferuje mnóstwo świetnej zabawy, a blisko 100 000 recenzji na Steamie i ogólna ocena na poziomie 89% poleceń mówią same za siebie. Tak oto docieramy do pierwszego miejsca, na którym zdecydowałem się umieścić Enshrouded. Dzieło studia King Games dalej znajduje się w fazie wczesnego dostępu, a jednak odnoszę wrażenie, że pod względem rozgrywki i zawartości oferuje najwięcej ze wszystkich produkcji, jakie tutaj wymieniłem. Tym, co w mojej ocenie wyróżnia Enshrouded najbardziej, jest system budowania pozwalający na niesamowitą wręcz swobodę. Serio, ciężko mi znaleźć inną grę kładącą taki nacisk na ten aspekt. Bogactwo materiałów i kształtów, czy system mieszania elementów skutkujący innym efektem wizualnym w zależności od tego, co obok siebie postawimy, robią niesamowite wrażenie. Bardzo podoba mi się też to, że przez cały czas nasz dziennik misji wypełniony jest questami, które wysyłają nas w przeróżne części mapy, zachęcając do eksploracji. Wraz z kolejnymi aktualizacjami twórcy poprawili też niemrawych NPC-ów, którzy byli jedynie humanoidalnymi stanowiskami do wytwarzania. Teraz możemy zbudować bazę, która nie tylko wygląda niesamowicie, ale też tętni życiem. Również tym na 4 nogach, bo pojawiły się zwierzęta hodowlane. Enshrouded oferuje bardzo przyjemny system walki, rozbudowane drzewko rozwoju postaci oraz, a może przede wszystkim, świat podatny na zniszczenie. Drogę do tylu możemy sobie tutaj dosłownie przekopać. Najbardziej przeszkadza mi to, że po raz kolejny dostajemy tutaj epidemię niszczycielskiego grzyba, który wypacza zarówno naturę, jak i mieszkańców poszczególnych regionów. Enshrouded graficznie prezentuje się świetnie, ale lokacje przejęte przez złowrogie zarodniki są po prostu okropne. Ostatecznie jednak tak wiele rzeczy zrobione jest tutaj co najmniej bardzo dobrze, że trudno tej gry nie polecić. Nie mogę się doczekać debiutu pełnej wersji i tego, czym zaskoczą nas magicy z King Games. Na tym kończę zestawienie survivali, z którymi miałem styczność przez rok mojej recenzenckiej kariery na Game Only. Dajcie znać, czy pojawiło się coś, w co graliście, a może macie inną opinię na temat którejś z omawianych produkcji. Czekamy na Wasze komentarze, wszystkie czytamy. Serdeczne podziękowania dla wszystkich wspierających grupę Godlike'a. A ja się już z Wami żegnam, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!